Wieś pod Poznaniem. Jedna z wielu. Jedno z tych miejsc, gdzie garnek kartofli był ucztą. Przyszłość nie sięgała dalej niż najbliższy wieczór, a piszczącą biedę zagłuszało jedynie wycie dzikich psów. Gdzie codzienny znój nie gwarantował lepszego jutra, gdzie nadzieje umierały, zanim zdążyły się narodzić. To tutaj mieszkał Janek Śliwa, który od podszewki znał szorstkie wiejskie życie. Czego wypatruje na odległym horyzoncie? W tej skromnej wiejskiej izbie kiełkują niczym ziarna ambicje sięgające daleko, daleko w kierunku wschodzącego słońca. Pasja odskocznią od szarej rzeczywistości. Lecz to za mało, aby zagłuszyć obezwładniającą rozpacz. Szara codzienność nie oszczędzała nikogo. Bumelanci z pogardą patrzą na próby wyrwania się z tej niedoli, ciskając kłody pod nogi co ambitniejszym. Jak długo można to jeszcze wytrzymać? W domu także nie było łatwo. Gdy trzaskający mróz dawał się we znaki, każdy surowiec był na wagę złota. A cóż to takiego? Myśli zaskoczony Janek. Czy to możliwe? Oto szansa na nowe, lepsze życie, na świetlaną przyszłość. Babcia żegna swojego ukochanego wnuka. Jeszcze tylko błogosławieństwo na drogę ku pokrzepieniu serca i można ruszać ku poznańskiej ziemi. Żegnaj, skromna wsi, witaj rozwoju. Czy powstanie japonistyki wynika z tego, że był na nią popyt, czy raczej z zainteresowania samych tworzących japonistykę? Mi się wydaje, że było to po pierwsze jakoś realizowanie tego, co myśmy wymyślili, że Instytut Językoznawstwa będzie, jeżeli już będzie miał studentów, to będzie kształcił w zakresie językoznawstwa, ale każdy będzie się specjalizował w jakimś tam dziwnym języku. Potem myślenie na Japonię to, ja jestem pewien, przyszło w ten sposób, że my otworzymy japonistykę, a Japonia wagonami będzie wiozła nam pieniądze, żebyśmy ją rozwinęli. Myśmy dostali jako trzecia albo czwarta instytucja w Polsce w ogóle taki grant rządowy. To była kupa pieniędzy, za co mogliśmy sobie kupić, co żeśmy chcieli. Sprzęt, laboratorium całe. No i potem jeszcze mieliśmy tyle sprzętu, żeśmy obdarowywali, wydział, żeśmy tam wyposażali. Dobrze się człowiek czuł jako taki mecenas, nie? I za to się dostawało czasem, bo tam wyposażyli duże sale, z drugiej strony Japończykom je pokazują jako nasze. Oto nastał nowy dzień, dzień pełen nadziei i wzruszenia. Pora wyruszyć w nieznane. Pierwszy łyk wielkomiejskiego powietrza. Piękna kraina nad Wartą tętni życiem. Miasto Poznań wita urokliwą starówką.
目蔵塚の良かったことはやはり図書室があったということだったと思いますね。それに、食堂もとてもいい食堂があってコトレットスハボービーが美味しかったですね。それは分かりませんけれども、それから受付でよく編み物をしている受付の方がいて、なんかちょっとのんびりした感じでしたけど。から近くに、食堂もありましたよね。バールバルネもあったッチもね。あって、そこでお腹壊した人もいましたけどはい、お腹壊した人もいました。そうでメンズホスカにもう引っ越した時、最初1ヶ月はやはり机と椅子がなくて授業できなかったことを覚えてるんですけど。私全然覚えてないですか？すいません。Przyszły student próbuje znaleźć swoją uczelnię. Żądza wiedzy wiedzie go przez labirynt poznańskich uliczek ku ulicy Międzychodzkiej, ku japonistyce. Dziarskim krokiem zmierza ku wejściu. Czy to na pewno tutaj? Zmiany, zmiany, zmiany. W tym miejscu nie ma już japonistyki. Uprzejma obywatelka wskazuje drogę do nowej siedziby katedry. HCP. To tutaj bije robotnicze serce Poznania. To właśnie kolejna siedziba japonistyki. W tym historycznym miejscu dobrej roboty uczą się studenci japonistyki, budując intelektualną potęgę naszego społeczeństwa. W końcu jestem na miejscu, myśli Janek. Od teraz pełnoprawny student katedry orientalistyki. Młodzi, ambitni ludzie przekraczają próg gmachu, by posiąść nową wiedzę. To będzie owocny dzień. Wszystkich czeka ciężka praca. Pytaliście o te książki, które Tak. były pierwszymi. Ja pokazywałem w Bęsi na obrazkach. To jest pierwsze, co było. Wydawało to takie coś, co dzisiaj się nazywa Szkoła Główna Handlowa, a wtedy to była szkoła, która się nazywała SGPiS. Czy to są książki pisane ręcznie? Tak. Wszystko było robione ręcznie. Oto zajęcia kaligrafii. Każde pociągnięcie pędzla wymaga niezwykłej precyzji. Setki japońskich znaków przerabianych do późnych godzin. Każdy skory jest do współpracy. Nauka w grupie podnosi na duchu. Żeby osiągnąć sukces, trzeba przede wszystkim dobrze nauczyć się specjalizacji. Młodzież tłumnie przybywa na uczelnię. Wszyscy ledwo mieszczą się w zbyt wąskim przejściu. Sala wykładowa pęka w szwach od pracowitych studentów. Każdy chce dać z siebie wszystko, by opanować tak trudny dla nas język japoński. Nie widać końca tłumów. Konieczne jest stworzenie nowego miejsca, aby pomieścić tych wszystkich ludzi. Warunki cały czas mamy trudne, więc tutaj dopiero ta kolejna przeprowadzka, która nas niebawem czeka, niesie z sobą trochę nadziei, że rzeczywiście będziemy mogli się poczuć stabilniej i jak u siebie w domu, bo z moich wyliczeń wynika, że w ciągu tych 30 lat właśnie za chwilę będziemy się przeprowadzać po raz 6, czyli statystycznie co 5 lat była przeprowadzka, więc trudno mówić o jakiejś stabilności. Każde z tych miejsc było niedoskonałe, przede wszystkim było strasznie ciasno, niewygodnie i brakowało nam sprzętu.
W tej chwili te warunki pod tym względem, pod względem wielkości, pod względem powiedzmy nasycenia sprzętem są względnie dobre. Natomiast dopiero teraz po przeprowadzce będzie szansa na to, że rzeczywiście będzie nam troszkę lepiej. Postęp, przede wszystkim postęp. Trzeba ustalić miejsce nowej siedziby. Pomoc japońskich przedsiębiorców jest nieoceniona. Jeszcze nie tak dawno temu Janek był chłopakiem ze wsi. Dzisiaj jest człowiekiem biznesu. Z naszych studentów zawsze byliśmy dumni i nadal jesteśmy. I mam nadzieję, że tak już pozostanie. Wiem, że są rozpoznawalni nie tylko w Polsce, ale też w świecie, w Japonii. Mają bardzo dobre opinie, więc to jest największy sukces nasz. Nadszedł czas, by zacząć kolejną pracę. Trzeba zakasać rękawy, włożyć robotnice rękawice i zabrać się do dzieła. Kamizelki już gotowe. Pełna entuzjazmu i zapału załoga wkłada kaski, pomna przepisów BHP. Od wczesnych godzin praca wre. Każda cegła przybliża nas do nowego jutra, do nowej, wspaniałej siedziby naszej katedry. Na budowie dziesiątki rąk dokładnie dopracowują szczegóły. Collegium Chemicum to nowa nadzieja na dogodne warunki naszej edukacji. Niech nowa siedziba będzie żyzną glebą, na której jeszcze bujniej rozwinie się kwiat naszej japonistyki. Chciałam podziękować wszystkim wykładowcom, którzy uczyli nas te 30 lat temu. Przede wszystkim chciałabym wymienić profesora Majewicza i profesor Żeromską za ich takie zaangażowanie i serce, jakie wkładali w nauczanie nas języka japońskiego i za taką miłość do Japonii i do języka, jaką nas zarazili. I chciałabym też wspomnieć o lektorach japońskich z tamtych czasów, czyli o pani Nagisie Rządek i o pani Chie Fukai, niezapomnianej pani Chie Fukai, która potrafiła nieraz nawet wskoczyć na stół, żeby pokazać nam sposób siedzenia po japońsku w czasie zajęć. Bardzo jej za to dziękuję. I jeszcze nie mogłabym nie wspomnieć doktora Koichiego Kuyame, mojego mentora i guru, jeśli chodzi o nauczanie znaków. Też dziękuję za wsparcie i życzę Ci dużo zdrowia i wszystkiego najlepszego.